got all you wanted. Yeah, I don't know why suddenly you're gone. You'll never be forgotten. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Guess all you left me run. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind. In retrospect, I could have paid attention. I could have tried harder, been smarter, deep water, I'd be drowned. I should have felt the tension. I overreacted and acted childish, impacted us all around. When you were pushing me away, I should have tried to give you space and get out of your way. How did I not see this coming? You leave in one day. Pretending no one is to blame. Too late to reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me run. Guess all you left me run. Guess all you left me run. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me blind.
Cześć i czołem, witam Was moi drodzy w ten piątkowy wieczór na naszym kanale, na live. Witam serdecznie, siemanko, witam już pierwsze osoby, które się pojawiają na naszych czatach. Witam Wiktora na pionowym czacie, siemandero moi drodzy, witajcie. Dzisiaj, tak jak mi nie patrzeć, będziemy sobie kontynuować pracę z tym drugim układem, który został nam do naprawienia, bo jedną płytkę, tak jak widzieliście poprzednio na live, udało się w miarę ogarnąć, działa, tam był walnięty scalak, niestety wyzionął ducha, trudno powiedzieć, czy to widz podłączył odwrotne zasilanie, czy jak, trudno powiedzieć. Tak więc dzisiaj skupimy się na tej jednej, drugiej, tutaj tej płyteczce. Ona wstępnie coś tam niby działa, ale jak to się mówi, nie wyłapuje stacji. Tu jest ten problem. No i najgorsze, co można było wyłapać, to jest to, że podczas strojenia momentalnie radyjko leci po całym zakresie bez patrzenia i się nie zatrzymuje. Przypuszczam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to uszkodzony układ, który tutaj siedzi. Jest to układ z rodziny układów TDA 7088, SC1088 i pochodne tych układów. Tak więc tu w tym przypadku może być uwalony układ. Trudno mi powiedzieć, myśmy go ostatnio przelutowali, bo luty były takie, no powiedzmy, niepewne, dzięki czemu układ, no miałem pewność, że będzie leżał idealnie na płytce. Kolejną rzeczą, którą może być tutaj problem, jest dioda pojemnościowa. Jest to dioda BB910, jeżeli dobrze pamiętam. Nie ma tutaj problemów. Tych diod mam cały worek. Tutaj, jak nie patrzeć, prawie 300-400 sztuk. Bez problemu, jak to przypada w warsztacie elektronika radiowca. Nie ma problemu z częśćmi, tak więc ogarniemy również tą płytkę dla naszego widza. Pierwsze, co może będziemy tutaj zaczynać robić, to tak tutaj już wspominałem poprzednio na filmie, spróbujemy zdemontować całą tą drobnicę, czyli te wszystkie drobne kondensatorki SMD-kowe, które tutaj są. Oczyścimy sobie tą płytkę. Wylutujemy również te dwa kondensatory ceramiczne tutaj u góry. Zmierzymy je sobie. Dodatkowo wylutujemy te dwie cewki powietrzne, które tutaj są. Zweryfikujemy sobie ich indukcyjność, czy jest mniej więcej podobna do tego, co jest w nocie katalogowej. Kolejna sprawa jest też taka, że powiem Wam, że ostatnio miałem chwilę trochę wieczorem, to przeglądałem dokładnie dokumentację techniczną różnych wersji i klonów tych układów i zauważyłem jedną rzecz, że w tym projekcie radyjka, w tym układzie, niestety pan Chińczyk, nasi wschodni bracia, przypuszczam, że zrobili małego babola. A mianowicie, tu mamy schemat tego radyjka. To jest ten właśnie układ, takie radyjko na dwa guziczki z potencjometrem głośności. Tak to powinno być. Proste radyjko na dwie baterie, na 3V i bez nieskomplikowany układ, dosłownie niemalże jak w nocie katalogowej. I jedna rzecz, która mnie razu się w oko rzuciła, są tutaj właśnie dwie wspomniane cewki powietrzne. Jedna tutaj w obwodzie strojenia, druga w obwodzie dostrojania się do sygnału do anteny. I powiedzmy tak, w tym obwodzie strojenia mamy cewkę 70 nanohenrów. Cholernie mała cewka, bardzo malutka indukcyjność. Tutaj mamy 78 nanohenrów. Problem w tym, że przeglądając, słuchajcie, wszystkie dokumentacje techniczne odnośnie tych właśnie scalaków, typowo właśnie SC1088, CD9088, TDA 7088, jest myk taki, że cewka strojenia powinna mieć 78 nanohenrów. Cewka przy dostrajaniu się sygnału z wejścia anteny powinna mieć 70 nanohenrów.
I w wszelkich dokumentacjach można wnioskować również po przyjrzeniu, że te cewki są zamienione miejscami. Tu w tym przypadku wychodzi na to, że również są źle podane, czyli odwrotnie niż mamy w PDF-ach odnośnie tych scalaków. Kolejną sprawą mam pewne wątpliwości co do jakości samych kondensatorów. Tak więc mamy tutaj okazję dzisiaj na naszym live'ie, tak mówię, liczę, że 2 godziny nam zejdzie w tej części. Usuniemy sobie wszystkie kondensatory od części radiowej, te małe SMD-kowe. Nie będę ich mierzył, po prostu idą te kondensatory na utylizację, jak to się mówi. Nie będziemy patrzeć, czy one są prawidłowe, czy nie. Mam tu zestaw, jeden z takich zestawów, których wykorzystuję czasami prosto, wersję po 50 sztuk, po 20 parę sztuk kondensatorów SMD-kowych. Te są w rozmiaru 805, tak więc będziemy mogli sobie podbrać, powiedzmy, dany kondensator tutaj na potrzeby wstawienia i mam plan taki, nie będziemy idealnie stosować tych kondensatorów, tych pojemności, które są podane tutaj na schemacie, a zastosujemy prostą mega rzecz, a mianowicie zastosujemy pojemności takie, jakie podał producent w dokumentacji technicznej. Porównywałem ją sobie z tym schematem i powiem Wam, że kilka kondensatorów różni się. Tak więc moja propozycja, tak jak już wspomniałem poprzednio na live'ie, będzie taka, że zastosujemy po prostu pojemności takie, jakie mamy w dokumentacji technicznej układu, a nie na tym schemacie. Tak więc, moi drodzy, pierwsze co dzisiaj wykonamy, to oczyścimy sobie tą naszą płytkę z tych elementów. Zdemontujemy wszystkie kondensatory SMD-kowe, ale mówię, zaznaczam, z części radiowej. Nie będziemy demontować części wzmacniacza, bo tutaj są te 2 tranzystorki, bo te elementy tutaj działały, nie ma problemów. Skupiamy się tylko i wyłącznie na części radiowej. Tak więc demontujemy sobie i oczyścimy część radiową i zobaczymy, czy uda nam się poprawić pana Chińczyka. Tak więc, moi drodzy, zachęcam do komentowania, do lajkowania, do postawienia mi ewentualnie kawy, jeżeli kogoś materiał ciekawi i chce docenić moją pracę. Zachęcam również do dołączenia do grupy wspierającej nasz kanał, jak również zarejestrowania się na naszych forach dyskusyjnych. Linki macie w opisach. Tak więc serdecznie, moi drodzy, zachęcam. A teraz odpalamy stację i bierzemy się za co? Za lutowanie. Tak jak mówiłem, pierwszą rzeczą, którą będziemy robić, to będzie po prostu usunięcie tych elementów SMD. Oczyścimy sobie płytkę. Po usunięciu i oczyszczeniu płytki zaczniemy delikatnie, spokojnie mierzyć elementy. Zastanawiam się, żeby jeszcze usunąć ten układ z tej płytki też. Mamy tutaj nowe te układy, tak więc wlutuję widzowi nowy układ. Nie będziemy się po prostu tutaj męczyć, bo obserwuję, że on może być również ten układ uszkodzony, tak więc nie będziemy się zastanawiać, słuchajcie, czy jest wszystko ok, czy nie. O, mamy pierwszy element SMD-kowy usunięty. Zobaczcie, o. Drugi kondensator. Wiecie co, ja sobie wezmę jakiś mały wkrętaczek. Będzie mi łatwiej po prostu to ściągać. Mamy. Tutaj mamy rezystor. Jego zostawimy. Bo z tego co pamiętam, to te rezystancje były prawidłowe. Nie było tutaj jakichś większych problemów z nimi, ale tak jak mówiłem, skupimy się na usunięciu samych kondensatorów, bo mam co do nich tutaj pewne zastrzeżenia, jak również to, że pan Chińczyk mógł po prostu pomylić, co jakby patrzeć niektóre pojemności, co już się często zdarzało w tych takich różnych ciekawych, fajnych zestawach.
i potem próbując cokolwiek się okazywało, że układy nie chciały działać. Witam serdecznie, bez wad, cześć, witaj. Tak więc w tym momencie można powiedzieć sobie ten układ oczyszczamy z tych elementów, które ja obznawiam, że one są po prostu nie takich pojemności. Oczywiście używam do tego grotu nożowego, bardzo fajno, szybko się to robi. Podgrzewamy element, proszę, już mi ten SMDek schodzi. Szymon Radio, witamy, siemanko. Witamy Marka, siemanko Marku również, cześć i czołem, witajcie moi drodzy. Tak więc dzisiaj live, który miał być poniedziałek, wtorek, ale niestety, tak jak mówiłem, może się uda, może nie. C14, C15 to są część tutaj przy antenie, jeżeli dobrze pamiętam. C14, C15, dobra, je też wywalimy. To są pojemności dopasowania anteny, wejścia antenowego do słuchawek. Wywalamy to w cholerę, nie patrzymy. Dobra, wychodzi na to, że chyba usunąłem wszystkie pojemności, które jak dla mnie... jeszcze zostały te pojemności. Witam jeszcze raz wszystkie osoby. Siemanko. Zachęcam, moi drodzy, do subskrypcji kanału, bo to przyczynia się, że kanał się rozrasta. Coraz więcej ciekawych tematów się tutaj porusza. Marku, wiesz co, to jest ta druga płytka, a raczej pierwsza płytka, którą ogarnialiśmy. Drugą płyteczkę mamy tutaj, ona jest ok. To jest ta, którą poprzednio oznaczyłem tutaj markerem, że jest działająca. Ona stroi, może nie stroi jeszcze tak idealnie, ale ona już stroi, można powiedzieć. Tak więc tam by się przydało dorobić do niej prosty układ wzmacniacza antenowego i układ też by na pewno śmigał rewelacyjnie. Tak więc tutaj mamy tą pierwszą płytkę, której podczas strojenia, nie wiem czy pamiętacie, tak jak już mówiłem, częstotliwość przelatywała po wszystkich ale sobie popatrzyłem palucha, przelatywała po wszystkich częstotliwościach i nie chciała się zatrzymać. Tak więc próbujemy sobie przemierzyć tą płytkę, posprawdzać. Tak jak mówiłem, przypuszczam dwie rzeczy. Mogą być czaśnięty scalak oraz ubita dioda, ale to jest temat mniej ważny, ale tak jak mówiłem, dzisiaj skupimy się na tym, aby ten układ zbudować bazując na dokumentacji technicznej samej kostki. Nie będziemy bazować na tym, co tutaj mam obok, czyli na tej zestawie, który pan Chińczyk dostarcza, tylko po prostu na tym, co można znaleźć w dokumentacjach odnośnie tych kosteczek i złożymy sobie to radyjko, ten układ na spokojnie według tamtych dokumentacji, tamtych danych. Teraz jeszcze ostatnie dwie cewki demontuję, bo też mam co do nich pewne wątpliwości. Ok, mamy to, powiedzmy, ogarnięte. Mamy drobnicę, jak widzicie, kondensatorów. Ja ich nie mierzę. Tak, dokładnie. One są dosyć że mega dziwne, Marku. To jeszcze ten temat, to tutaj poruszałem na początku live'a. Cewki powietrzne, które są tutaj, one są zamienione miejscami. O 70 nanohendrów powinna być przy wejściu, a 78 nanohendrów powinna być w układzie strojenia. Tak więc jest tutaj taki drobny, można powiedzieć, problemik.
Dobra, to co chciałem, to pousuwałem z tej płytki. Elektrolita zostawię, tą część tutaj zostawię i część wzmacniacza zostawię. Dobra, plecionka, oczyszczamy pady lutownicze. Wykorzystamy oczywiście tą plecionkę, którą tutaj Wam już parę razy polecałem. Mechanika, ona bardzo ładnie pochłania cynę, tak więc jest naprawdę rewelacyjna, jeżeli chodzi o czyszczenie płytki. A nam tutaj chodzi o to, aby oczyścić sobie te pady, żebyśmy mogli elementy, które zweryfikujemy, sprawdzimy, po prostu wlutować ponownie. No tutaj też jest i też ten element też to jest do wyrzucenia. Pooczyszczamy sobie te pady, płytkę oczyścimy i będzie można na spokojnie polutować na nowo te elementy. Zaznaczam nowe elementy zmierzone. Witam jeszcze raz tu wszystkie osoby, które się pojawiły i widzę, że powolutku tutaj na czacie się udzielacie. Witam moi drodzy, ten piątkowy wieczór. Dawno w piątek streama nie robiliśmy, tak więc wiem, że domyślam się, że tak troszkę dziwnie nagle, że stream się pojawił, ale jak to się mówi, trzeba w końcu też ruszyć i powolutku wracać do tych naszych starych tutaj przyjętych wariantów przy streamowaniu, jak sobie określaliśmy, jak będziemy streamować, w jakie dni. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was też jakoś ciekawym materiałem. O, Adam się pojawił, siemanko Adam, witamy. Bezwad, wiesz co, ja mam tutaj z boku podstawkę, na której mam czyścik nawilżony. Ja sobie, jak widzę, że grot mi powolutku się już utlenia, ja go czyszczę sobie na tej piance i ten grocik mam, jak to się mówi, idealnie czysty. Jest, jak to się mówi, jak nówka cewka do lutowania.
A jeżeli bym go, wiesz, dosyć mocno kalafonią czy innym topnikiem objechał, mam tutaj tak zwaną czyściki do grotów. Już też tutaj na kanale pokazywałem takie specjalne pasty, gdzie wystarczy po prostu grot na chwilę zanurzyć i grot wraca do swojej, nazwijmy to, świeczności, dzięki czemu bardzo fajną powraca możliwość, wiesz, przyjmowania cyny, te wszystkie tlenki są usuwane, tak więc nie ma tutaj najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o właśnie groty. Z drugiej strony też jest coś takiego, że po prostu używam też określoną temperaturę. Mam w tej chwili na liczniku tutaj na stacji 350 stopni. Dokładnie mam 350 stopni, nie za wysoka temperatura. Staram się zawsze na bieżąco, wiesz, pilnować też tego, żeby nie przepalać cyny na grocie. Dobra, mamy tą płytkę chyba na tyle już oczyszczoną, że to, co najbardziej nam tutaj zależało, mamy pooczyszczane. Też jeszcze bym się tutaj bardziej skupił teraz na tych padach typowo, gdzie mamy przelotki, żeby oczywiście nie mieć problemów z lutowaniem elementów. Wiesz co, akurat mam tutaj podstawkę z gąbką akurat, więc dlatego używam gąbki. Druciaka miałem w takiej fajnej podstawce w warsztacie akurat. No niestety leży gdzieś w kartonie spakowany, tak więc nie wiem w którym kartonie on jest, bo karton jest nieopisany. Tak więc tu w domu no, mam akurat podstawkę po prostu z gąbką nawilżoną po prostu wodą i sporadycznie po prostu oczyszczam sobie ten grocik. Jak widzę, że już jest mocno powiedzmy zabrudzony, cyna się utlenia, przypala, to biorę go delikatnie sobie gąbeczką przetrę i nie ma najmniejszego wtedy, wiesz, problemu. Ale też po prostu, wiesz, sam nawyk używania już wieloletni mój właśnie lutownicy właśnie grotowej powoduje to, że po prostu odpowiednia temperatura, nawyk czyszczenia, za każdym razem chociaż raz przejechać grocik, tak aby sobie oczyścić, żeby nie mieć tego problemu z grotem. Dobra. Dla świętego spokoju sobie oczyściłem te pady przy układzie również. Dobra, mamy, słuchajcie, najważniejszą rzecz zrobioną, a mianowicie wylutowane 99% elementów SMD, które są przy układzie scalonym właśnie tego radia. Teraz sobie weźmiemy wacik, trochę spirytusu i oczyścimy tą płytkę. Wezmę 3 waciki, powinno wystarczyć, nie powinno być problemu. Tu mamy trochę naszej ipy.
Na spokojnie czyścimy. IPA oczyszcza, rozpuszcza jeszcze, wiadomo, resztki topnika. Tak więc będzie można na spokojnie lutować tą płytkę, zachowując to, że cyna będzie się idealnie lepić, nazwijmy to potocznie, do padów. Nie będzie problemów, że któryś pad gdzieś nam nie chce prawidłowo się zalutować. Zaznaczam i przypominam, nie jest to moje radyjko, a dokładnie jest to płytka, którą przysłał widz razem z innym sprzętem do naprawy, który też będziemy na kanale naprawiać, a mianowicie wzmacniacz WS442. Przysłał mi go dosłownie prawie w częściach, można powiedzieć, ponieważ brakuje frontu, części obudowy, ale to nie jest problem, bo mamy naprawić sprzęt, a resztę on sobie już złoży, tak więc nie ma po prostu problemów. Tą drobnicę, którą odlutowałem właśnie, te wszystkie kondensatory SMD, to tutaj do kubełka do utylizacji. I teraz tak, skupmy się na tych kondensatorach, które tutaj mamy. Co to są za pojemności? ...330, to jest jakaś mega mała pewno. 200 chyba coś, ale jest nadruk niepełny. Zaraz tutaj weźmiemy tester. Test zwykły, nasz prosty, który sobie kiedyś składaliśmy do obudowy, pewno pamiętacie. I sobie spróbujemy na nim zobaczyć, co tutaj mamy za te wartości tych elementów. Bateria jeszcze w miarę powinna trzymać. Pokazuje mi 6 nano, czyli ten kondzio w ogóle jest nie taki, jak powinien być. Hmm, 27 nano, to tym bardziej. A dla pewności sobie zmierzymy coś, co wiem, jaką ma pojemność. Tu mam nasze magiczne kondensatory 100 nano ze sprawdzonych źródeł. One mają w granicach 95% tolerancji pojemności, taką jaką powinny mieć. Dokładnie mamy 94 nano, czyli wiemy, że to się tutaj zgadza. Czyli na pierwszy rzut oka, słuchajcie, pierwszą rzeczą, która mi się już nie podobała, i miałem rację, to były te pierwsze dwa kondensatory ceramiczne, które też usunęliśmy z płytki. Oba miały jakąś dziwną pojemność, nie wiem, czy źle określona przez naszych tutaj panów Chińczyków, czy po prostu kondensatory nadrukowane byle jak i po prostu takie wrzucali. Tu powinny być C17, sobie zaraz sprawdzimy, bo to jest od wejścia. C17 i C19. Dobra, tutaj mamy C17, powinien mieć 3,3 nano, jeżeli dobrze liczę. Przeliczam tą wartość 3,3 i 2,0
To jest 3,3 nanofarada, a kondensator miał 6. Drugi jest C19. Gdzie tu jest C19? Tu. Dobrze mówię? To jest ten. 22 nanofarady, a on miał 50 parę, z tego co miernik pokazywał. Tak więc wstawimy sobie w to miejsce tutaj któreś z tych kondensatorów, które mamy w naszym pudełku. Zaraz sobie tutaj poszukamy. Zaraz sobie tutaj coś znajdziemy. Dopasujemy oczywiście tak, aby to miało ręce i nogi. Zaraz sobie tutaj poznajdujemy te kondensatorki. Mam tutaj naprawdę całe mnóstwo tych pojemności, więc trzeba sobie co nieco o wartości, słuchajcie, przejrzeć tych woreczków, opisów. Więc bądźmy, jak to się mówi, nie no, do SMD-ków marek też mam tutaj kondzie. Pokazywałem przed chwilą, gdzie ja to wrzuciłem. O, mam w razie W kondzie pospisywane. W razie W nie ma problemu. Temat do ogarnięcia. Kwestia teraz znalezienia tych małych pojemności. A, w tym sensie, no to jest jeszcze znośne, nazwijmy to. Tylko tam takie naprawdę te pojemności mega kosmiczne, żeby ktoś szukał, naprawdę to jest w stanie tutaj wyhaczyć je. Pół pikofarada na przykład. No dokładnie, bez lupy to nie podchodź, to jest jedna rzecz. No niestety teraz jak wiecie, to większość tych wszystkich elementów, odbiorników, układów, no to większość się już robi na tych elementach SMD-kowych. Wiadomo, mniej to miejsca zajmuje i też wiadomo, nie ma problemów, jeżeli chodzi o późniejszą naprawę, w sensie no, wymianę całego modułu tak naprawdę. Ale tutaj wiecie, no jest to wszystko fajnie do ogarnięcia, więc nie powinno być, wiecie, najmniejszych tutaj problemów. Tu jeszcze mam taki zestaw, zaraz sobie namierzymy i z tego co widzę, już w tym zestawie one sobie leżą, tylko oczywiście zestaw jest, kurde blaszka, nieopisany.
I sobie mówiłem, że popiszę sobie wartości na tych woreczkach, ale zawsze, jak to się mówi, a to się zrobi później. Chociaż na niektórych widzę porobiłem 1,6 nano. O, 2, 2, 3. To jest C19. I teraz musimy znaleźć tą wartość 3,3 nano. Gdzieś tutaj w tych małych paskudach. Teraz znaleźć odpowiednią, wiecie, wartość to też jest ciężko, ale przynajmniej widzicie, że... O, już znalazłem. 3,3,2. Dobra. Tak więc na live'ie po prostu wszystko się dzieje. Nie jest to nic tutaj zakręcane, mataczone. Czasami macie opcję, że jest jakieś przejęzyczenie, czasami macie jakąś moją wpadkę, gdzieś coś źle pokażę, coś źle powiem. Tu gdzieś mi ktoś coś zakręci. Ale przynajmniej słuchajcie, wiecie, że jest wesoło. I jak przystało na kanał Serwis Elektroniki, zawsze warto się udzielać na naszym tutaj czacie. Te kondensatorki też tu mogę wrzucić 100 nano. Tak więc mamy, ja jestem tu odstawię na razie na bok. To tak, możemy sobie wlutować albo nawet najpierw zmierzyć, jakie one mają pojemności. Dwa, 3. Powinien mieć około 22 nano. Zobaczymy, czy taka pojemność tego kondensatorka jest. Chociaż z tego co pamiętam, one mniej więcej powinny zachowywać te parametry. Nie pamiętam ich tolerancji błędu. Jest 23 nano, czyli ten by się zgadzał. Mówię, tu naprawdę kupiony był fajny zestaw i naprawdę te kondensatory się bardzo sprawdzają. Wiem, że nie ma z nimi większych problemów. Chociaż te jedne kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, w jakichś zestawach co były, co mierzyliśmy, to zamiast 100 nano miały 10, 15 nano, 20 nano. Tam był bardzo mocny rozrzut tych pojemności, no ale obstawiam, że to była jakaś, nie wiem, odpad czy coś i to było wtykane w takie zestawy. Jest 3,1, no zgadzałoby się, 3,1 nano. Tak więc mamy pojemności, powiedzmy, bardzo bliskie tego, co byśmy potrzebowali tutaj zastosować w tym układzie, niż te, które tutaj pan Chińczyk dał, co pojemności były, powiedzmy, no podważalne w naszym tutaj rozumowaniu. Dobra, teraz tak, najważniejsze co to zmienię sobie grot, damy sobie grocik, tym się lepiej będzie lutowało. To jest grot, jakby ktoś chciał wiedzieć, J02. Jest to ostry grot, delikatnie zakrzywioną końcówką. Oczywiście temperatura taka sama, bez żadnych tutaj udziwnień, te 350 stopni
zachowujemy. Dobra, wlutujemy sobie najpierw te dwa kondensatory, czyli tak, C17 3,3, to jest ten, nie, to jest ten. Zgadza się. A jeszcze, słuchajcie, rzućmy okiem na dedykowaną dokumentację, bo tyle o tym dzisiaj Wam mówiłem, że warto teraz weryfikować to z dokumentacją. Momencik, gdzie ja tutaj mam te nasze układy. Jest TDA 7088. Tak jak już wspominałem, są to układy, które są odpowiednikami. One są na tej samej strukturze zbudowane. Te wersje SC1088, CD9088 są to układy, które pan Chińczyk po prostu klonuje u siebie w Chinach po prostu i tym się te układy po prostu różnią. Samą nazwą tak naprawdę. I to jest tak, z nóżki numer 9. To jest tak, bo my tu, tak mówiłem, będziemy sobie to zmodyfikować, czyli C6, który jest tutaj, ma 3 nano, to się by zgadzało. Ten tutaj też miał mieć 3 nano, ale nasz tutaj techniczny dokument pokazuje, że ten kondensator polecany jest, aby miał 3,9 nano. To słuchajcie, ja sobie sprawdzę ten kondensator, czy poszukam jeszcze 3,9. Mam tutaj gdzieś taki, mam 3,3. Dobra, lutujemy 3,3 i koniec, nie będziemy się prosić. Najwyżej będzie potrzeba, to sobie dołożymy równolegle do niego kolejny i będziemy mieli to, co potrzebujemy. Ten nie, to jest ten 3,3 nano i to jest C17, czyli ten tutaj na samym szczycie, nazwijmy to, naszej płytki. Ok. Trochę cyny. I zaraz go sobie tutaj przylutujemy. Oczywiście będziemy starać się tak lutować, aby używać jak najmniej cyny na tych padach, żebyśmy przypadkiem, wiadomo, gdzieś nie zrobili sobie zwarcia, bo tak jak już mówiłem, że te pady są malutkie, często te zwykłe od elementów THT są w pobliżu elementów SMD, tak więc trzeba to będzie bardzo po prostu, wiecie, uważać.
Dobra, pierwszy kondzio już sobie tutaj siedzi. C19, czy to jest tu w tej części. Tu nawet może nie musi być 22, to mógł być 100 nano nawet wstawiony. A chodzi o to, że to jest kondensator odpowiedzialny między innymi za filtrowanie napięcia zasilania. Mimo że mamy tutaj małego elektrolita, który jest położony na płytce, tak, zgadza się, jest tutaj położony, leży boczkiem sobie, to jeszcze jest dodatkowo kondensator ceramiczny, odpowiedzialny za też filtrację tutaj tego napięcia. Dobra, mamy to podlutowane. A tak jak mówiłem, bardzo delikatnie, na spokojnie, bez nerwów, żebyśmy nie porobili przypadkiem jakichś mostków, bo potem oczywiście będziemy się niepotrzebnie, wiecie, denerwować i szukać, czemu nam układ nie chce po naprawie działać, aby się okazało, że po naprawie daliśmy ząka i mamy gdzieś po prostu zwarcie. Dobra, teraz sobie rzucę okiem, czy ten pad jest połączony z tym. Tak, zgadza się, dobra. Na razie jeszcze nie usunąłem układu z tej płytki. Po wlutowaniu wszystkich elementów, które chcemy tutaj zastosować, zapraszam, nowe elementy, nowe pojemności, to zweryfikujemy sobie zarówno z tą diodą pojemnościową, jak i tym układem, czy po prostu to radyjko działa. Dobra, teraz sprawdźmy sobie jeszcze dla pewności te cewki powietrzne, o których tutaj Wam tyle mówiłem. One według schematu jedna powinna być 70 nanohenrów, druga 78. I w dokumentacji też się technicznie zgadza, ale są zamienione niestety miejscami. To jest tak mała indukcyjność, że ten tester niestety tego nie łapie. Mamy 1/100, przepraszam, milihenra, czyli to jest dosłownie, powiedzmy, po tej poniżej pewno mierzalności tego testera. Weźmy sobie tą drugą cewkę. Jeżeli nie, będziemy układ, znaczy cewki będziemy sobie nawijać. No, ta cewka też jest dla tego testera akurat niemierzalna. Jest akurat zbyt mała wartość. Zobaczmy sobie tego naszego tutaj FNIRSI. Ja go teraz troszkę mniej używam, bo się podstawka posypała niestety. Zobaczymy, czy... A i widzicie, i źle, i nie zmierzymy, bo mi uciekła noga. No, musiał tu Marku sobie taki mały miernik pensetowy sobie kupić. Zobaczyć, jak to będzie. A, pokazuje rezystancję zamiast cewki. Jest tak mała rezystancja, mała indukcyjność. No. Dokładnie. Niestety nie jesteśmy w stanie tej cewki powietrznej sobie idealnie zmierzyć.
No tam Adam akurat w Elmaszu to jest spokojnie zwykły miernik spokojnie wystarcza. Elementy są duże, nie ma problemów. Słuchajcie, my sobie te cewki, na razie ich nie będę tutaj wyrzucał, my sobie te cewki nawiniemy na nowo według dokumentacji technicznej. Tak więc cewki zrobimy sobie dla testu nowe. Teraz możemy się, słuchajcie, skupić na elementach, które będziemy lutować na nowo w naszym układzie. Weźmy sobie penseta. Penseta zwykła, którą już tu wielokrotnie u mnie na kanale widzieliście, tak więc nie będziemy tutaj kombinować. Zwykła pensetka sprawdza się w 100%. I teraz tak, ja sobie tutaj nasz PDF mam otwarty. Dobra. I teraz tak. Kondensatory, które są przy strojeniu. Mamy dwa przyciski. Tutaj jest strojenie jakie kondensatorem. Ja bym potrzebował strojenie. Dobra, 470 pico to jest pierwszy. Czekajcie, muszę znaleźć wersję na guziki, bo to jest tutaj dla nas ważne, bo tutaj mam w dokumentacji pokazany wariant strojenia pojemnością, a tu nie o to nam chodzi do końca. Te elementy się teoretycznie częściowo zgadzają. Dobra, mamy ten wariant domyślny. I teraz tak, 470 pico jest przy nóżce 15. Czyli to będzie nasz C13. Czyli mamy go tutaj C13, a C9 tu jest C9. Mamy 100 nano, bo to jest resecik dokładniej, tutaj jest reset. Tak więc tutaj damy sobie 100 nano i to są już nasze elementy, które będziemy brać z tego zestawu. Czyli tak, 100 nano, tutaj były 100 nano. Dobra, mamy naszego kądzia pierwszego wrzuconego. Tego, Marku, nie powiem Ci, trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy tym testerem to zmierzę. Chociaż z tego, co tutaj widziałem, jaką on ma tolerancję, 10%, czyli do 90 nano może mieć. O. 101 nano. Zmierzone na dotyk, proszę bardzo. Więc rozumiem, że taka wartość kondensatorka, Marku, Ci odpowiada. Tak więc, czekaj, ten miernik,
tester sobie rzucę gdzieś go tutaj na bok. I teraz tak, 100 nano leci na reset. Czyli to jest nasz kondensator C9, czyli tutaj całkowicie z brzegu. Dobrze mówię? Tak, czyli ten tutaj w poprzek jest C9. Dobra. No to delikatnie, dosłownie wręcz kropeczka cyny. No, niby tutaj pokazuje tolerancja plus minus 10 na naklejce, ale no, jak dla mnie, kurczę, bomba. Oczywiście, jeżeli ktoś by się znowu z Was zapytywał do mnie, jakiego topnika używam, używam Amtecha. Nie wiem, czy to jest oryginał, czy kopia, podróbka. Typ NC559. Lutuję na nim już wiele lat. Jest idealny to tutaj do moich serwisowych napraw różnego rodzaju projektów czy coś. Tak więc nie widzę problemu, żeby go nie używać. No to co? Staramy się tego małego kądzia postawić. Tylko mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Dobra. Kądzio stoi. Teraz z drugą stronę delikatnie, dosłownie wręcz kropeczka cyny. Tak więc proszę bardzo, pierwszy kądzio SMD-kowy na tej płytce po wymianach już stoi. Bardzo mało topnika, nie robimy nic na siłę, żeby gdzieś jakiś zwarć nie porobić. Topnik później sobie z tej płytki usuniemy, tak więc nie martwimy się tym tematem, nie przejmujemy się, ogarniamy to dalej. Teraz tak, kolejny to jest przy skanowaniu, wyszukiwaniu stacji. To był C13 470 Pico. I tutaj również mamy 470 Pico na naszym schemacie. W sumie teoretycznie wiecie co, chcecie to mogę Wam wrzucić okienko. Poczekajcie, przechwytywanie obrazu. Nie, to będzie inaczej przechwytywanie okna. Tak by to musiało być. O. Proszę bardzo, o. Mogę troszkę go zmniejszyć w razie W. Tak więc my jesteśmy w tej chwili, moi drodzy, za dużo. A i nie to. Łapka. Tutaj. Czyli jesteśmy przy tym kondensatorze 470 Pico. No to sobie szukamy. Mamy 470, jest. 470 Pico mamy. No to zaraz sobie go wyszukamy.
jest. No dalej, niech to wyjdzie, bo nie chce wyjść. O. No, powiem Ci, Szymon, że to jest akurat zestaw takich tutaj najbardziej przydatnych kondensatorków w rozmiarze 805. Tu mamy, nie wiem, po 20 czy po 25 sztuk kondensatorów. Bardzo, bardzo przydatne. Polecam takie zestawy, ale oczywiście polecam takie zestawy ze sprawdzonych miejsc, bo żeby nie było za chwilę, że wiecie, kupicie, okaże się Wam, że zestaw niby fajny, wszystko powinno być ok, a tu się okazuje, że niestety kondensatorki mają bardzo duże rozbieżności, jeżeli chodzi o parametry swoje. I potem się niepotrzebnie, wiecie, wkurzacie, bo coś nie działa. Dobra. Mam tutaj tego naszego 470 Pico. I tak jak było mówione, jest to kondensator C13. Czyli nasza C13 jest tutaj u góry. Dobra. Jeszcze go delikatnie docisnąć. Dobra. I z tej strony drugiej delikatnie, dosłownie wręcz trzeba go po prostu poprawić. O. I mamy naszego kądzia bluetowanego. Teraz możemy się skupić na kondensatorze C12, bo jest tutaj obok taki. I C12 gdzie on jest? Dobra, tutaj jest C12. Taki z lekko obciętym i to było nie wiadomo co. C12. C12 mamy według pana Chińczyka 100 nano. Potem też C10 również 100 nano. Tak więc sobie teraz porównamy z dokumentacją naszą tutaj techniczną, czyli noga numer 13. O, jest tu 100 nano. Nawet nie musieliśmy dużo, słuchajcie, szukać. Czyli mamy, że tu w tym miejscu kądzia 100 nano. Czyli znowu sobie bierzemy nasz zestaw. 100 nano mieliśmy tu z tyłu. I na spokojnie ten kolejny
można ok. Dzisiaj, moi drodzy, stream będzie mniej więcej 2 godziny. Nie będę dzisiaj dłużej robił. Najwyżej do tego wrócimy sobie może jeszcze dzisiaj, ale później, ewentualnie może jutro. Dobra, tu mamy C12 100 nano. Już go nanoszę. Kropka cyny jest. Dajemy topnika. I teraz pensetą oczywiście delikatnie tego kądzia 100 nano delikatnie dosłownie wlutujemy na miejsce. Dobra. I delikatnie, dosłownie ciupkę cyny z tej strony, żeby pad był pokryty spoiwem. Tak więc mamy już wlutowane 3 kondensatory nowe, zaznaczam. Proszę bardzo, te 2 u góry, tutaj C9 z tej strony oraz ceramiki nowe z tej strony. Tak więc powolutku ta płyteczka się nam tutaj, moi drodzy, zapełnia. Tutaj mamy C11 oraz C10. Oczywiście kondensator C10 mamy 100 nano. Zobaczmy, czy przy nodze numer 1 według dokumentacji tutaj jaki jest 100 nano. No to mamy kolejne 100 nano do wlutowania. Zaznaczam, moi drodzy, że to radyjko teraz poprawiamy, powiedzmy, technicznie. Gdzie przypuszczamy, że pan Chińczyk mógł dokonać po prostu błędnych pomiarów, błędnych elementów mógł dostarczyć w zestawie i weryfikujemy to poprzez zamontowanie nowych, sprawdzonych, zmierzonych elementów, tak abyśmy mieli pewność, że układ zadziała. Co lepsze, złożymy układ według dokumentacji technicznej w PDF-ie, którą można pobrać ze stron archiwalnych właśnie tych układów. Bazujemy na kostce TDA 7088, przepraszam bardzo. Tak więc naprawdę bardzo fajnej, oryginalnej kosteczce. Tak, dokładnie, bo chodzi o to, że marku TDA 2822 będziemy chcieli wykorzystać w innym radyjku,
ale o tym będziemy mówić, jak mi przyjdą stalaki. Bo stalaki, z tego co widziałem, paczka jest w doręczeniu, więc może jutro dojdą te układy. Może, zaznaczam, może, bo nie jestem w 100% pewny. Tak więc będzie można wtedy pomyśleć i rozpocząć projektowanie innego ciekawego radyjka na pająka. A to zobaczymy. Chyba, że coś z Unitry weźmiemy, bo tak ostatnio więcej takich rzeczy projektowych robimy. A tutaj co niektórzy tęsknią za naszą polską Unitrą, tak więc może coś z Unitry zrobię, nie wiem, zobaczę. Albo jakiś film z Unitrą wrzucę. Mam tu parę bardzo fajnych eksponatów. I to nowych eksponatów, słuchajcie, nie są to jakieś tam nie wiadomo co, w oryginalnych pudełkach. Tak więc byłoby coś, wiecie, do oglądania. Dobra, dajmy oczywiście trochę topnika. I tutaj według projektu mamy C11 223, czyli to będzie 22 nano. Co nam tutaj dają przy nodze numer 3 w TDA 7088, noga numer 3. Gdzie jest to noga numer 3? Tu jest noga numer 3. No 22 nano nam dają. No to damy te 22 nano. Jak dają nam 22 nano, no to damy 22 nano. Jest tutaj? Jest. Oj, to jest 47, tu. Akumariusz, siemanko, siemanko, witamy, witamy. Dzisiaj akurat wracamy do tematu drugiej płytki naszego małego radyjka od Widze. Niestety nie wyrobiłem czasowo w tygodniu, niestety praca. Nawet dzisiaj myślałem, żeby zrobić live'a po południu, bo akurat dzisiaj miał urlop, ale mówię, tak byłem tutaj w domu zapracowany, że po prostu nie byłem w stanie. Dobra, teraz tak, jak go tutaj delikatnie uchwycić? To jest takie maleństwo, że wam... Czekajcie, spróbuję go wziąć na palec, żeby się ten paskut przyczepił. No nie chcę, no. O. Na końcówce palca mam kondensator 22 nano. Zobaczcie, nawet ostrości nie chcę złapać. O, jest. Tak więc zaraz go sobie wlutujemy. Jest to dosłownie malusieńki rozmiar, bo 805. Ja akurat dzisiaj, jak to się mówi, na dzisiaj wziąłem urlop, po prostu miałem już dosyć tygodnia pracy, za dużo roboty, człowiek po prostu przemęczony, a niestety kadry mnie wyrzucały już, goniły, kiedy urlop, kiedy idę na urlop. No to, żeby być fair pracownikiem, no to poszedłem na urlop. Pan prezes mi urlop podpisał, więc nie było problemu. A niestety kadry się ucieszyły, chociaż że wziąłem jeden dzień wolnego.
Na pewno kadry się u mnie bardziej jeszcze ucieszą, jakbym wziął tydzień urlopu. Bo, moi drodzy, to by było... To byłbym na rękach noszony, wierzcie mi. Dobra, mamy drugiego kądzia wstawionego. Czyli wspomnianego, tak tutaj na dokumentacji widzieliście 22 nanofarady. Tutaj mamy z boku te nasze kądzie SMD wlutowane. To, co tak się mieni, to jest wtopnik. To jest flux tutaj Amtecha, którego używam. Jak widzicie, one są tutaj ładnie wlutowane. Nie ma żadnych mostków. Na szczęście zostały nam tutaj jeszcze, z tego co widzę, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kondensatorów. Tak więc sobie za spokojnie zaraz to zrobimy. A jeżeli nie zdążymy dzisiaj, bo jeszcze około 35 minut live będzie trwał, to wrócimy do tematu na spokojnie, może jutro rano, zobaczymy. Teraz tak, kolejny kondensatorek, moi drodzy, co my tutaj mamy do wlutowania? C14, C15. To są te kondensatorki w obwodzie skrojenia anteny. 33 piko i 82 piko. Między nogą 11 a nogą 12. Co nam tutaj daje dokumentacja techniczna? Gdzieś tutaj jest antena, tu. Więc tak, do nogi 11, czyli tutaj, zobaczcie, to jest to, co mówiłem. Producent dał nam info, że jest tu cewka 70 nanohenrów. Niestety pan Chińczyk w tym zestawie dał cewkę jaką? 78 nanohenrów. A tą drugą, jak widzicie, mamy 78 przy okładzie strojenia, a pan Chińczyk dał 70, czyli odwrotnie. Tak więc oczywiście będziemy sobie te wartości tutaj wszystkie weryfikować. Do nogi numer 11 mamy 82 piko. No to by się zgadzało. Ale do nogi numer 12 mamy 68, a pan Chińczyk dał nam 33. Tak więc będziemy bazować na tym, co nam tutaj pan Chińczyk proponował. Nie będziemy tego wstawiać. Bierzemy według naszej dokumentacji. Tak więc 82 piko oraz 68 pikofaradów. Takie wartości powinny być tutaj w tym zestawie. 68 widzę, 82 również. Tak więc nie ma najmniejszego problemu. Kwestia oczywiście poszukania. O, mamy te nasze dwa. Ja je tutaj całkiem wciągnę. O, mamy te dwa paseczki, które będziemy potrzebować do tego naszego układu. I teraz, moi drodzy, tak. C15 powinien być 82 piko. No to 82 piko to jest to. Dobra, to jest 82 piko. On sobie tutaj grzecznie teraz oczywiście leży. Tak, dokładnie, a potem my się denerwujemy, że nam niestety radyjko nie chce działać. I się wszyscy niepotrzebnie potem denerwujemy, wkurzamy i jest po prostu problem. Dobra, czyli tak, C15 82 piko, no to lecimy. To jest tutaj. Dosłownie kropeczka cyny. Nie ma co przesadzać.
ta płytka będzie i tak potem jeszcze czyszczona, to po co niepotrzebnie tego topnika tutaj brudzić, używać na tej płyteczce, sobie robić bałagan, jak wystarczy dosłownie kapinka, tak aby tak się, moi drodzy, zastanawiam, czy interesowałoby Was, powiedzmy, takie lutowanie, teraz to robię, akurat widok pod mikroskopu na przykład. Jak te malutkie elementy SMD lutuję właśnie pensetą. Dobra. Mamy go. Tutaj obok no to zobaczymy, coś pokombinuję. Jakieś ujęcia spod mikroskopu tutaj wykorzystamy, słuchajcie. Przygotuję coś i gdzie można podglądać to, co lutuje pod mikroskopem akurat. Bo tutaj akurat w tej chwili no, zbyt duża odległość jest, no, nie widzicie tego dokładnie. Musiałem kamerkę ściągnąć po prostu tu ze statywu. No jest po prostu problem, żeby to idealnie uchwycić, a szkoda, bo tak naprawdę było coś fajnego. Dobra, mamy kolejną małą pojemność. 68 pikofaradów, a pan Chińczyk nam proponował, ile to było? Mówiłem, 33. Tak więc po prostu masakra. No to co? Lutujemy tego małego szkraba. Dobra. Oczywiście znowu z tej strony kapinka, dosłownie wręcz kapinka cyny. Dobra. C16, ho, znowu 100 nano. Ako Mariusz, wiesz co, ja normalnie jako mikroskop miałem taki fajny zestaw w warsztacie z kamerką. Niestety leży to gdzieś w kartonie, w magazynie w tej chwili już. Będę musiał specjalnie tam, albo jutro będę chyba jechał do magazynu, bo warsztatu już nie mam. Spróbuję coś poszukać, a jak nie, po prostu wezmę, ustawię kolejną tą statyw, jak to się mówi, z kamerką małą, z obiektywem na wyciągu i będzie można to podłączyć pod kartę tutaj wideo, pod kompa i będzie można obraz z mikroskopu rzucić i będziecie widzieć to, co robię po prostu. Ale typowo jest to, jestem zwolennikiem, Mariusz, mikroskopów takich typowo cyfrowych z kamerką, bo to jest wystarczające do tego lutowania, które my tu używamy jako elektronicy. To na spokojnie taki właśnie wariant mikroskopu cyfrowego z kamerką jest na spokojnie wystarczający. Nie trzeba jakichś, wiesz, no, udziwnień czy czegoś takiego. C16 to był 100 nano i to był do nogi między 14 a
plusem zasilania. Dobra, to zobaczmy, co my mamy według tutaj dokumentacji. Noga, tak. A nie, sorry, źle. Bo to jest plus. Dobra, to już wiem, gdzie to. Czyli to jest dodatkowy kondzio 100 nano, który od przeciwzakłóceniowy. Dobra, musimy go dać. Bo on jest między tutaj. Tu mamy, żebym wam dobrze powiedział, tu mamy minus, tu mamy plus. Czyli między plusem a minusem zasilania równolegle jest kondzio 100 nano, które właśnie jest odpowiedzialne za to, aby filtrować te napięcie, żeby nie było różnego rodzaju zakłóceń, różnego rodzaju jakichś tam, nie wiem, brumów, innych rzeczy. Dobra. Pewno jeszcze te dwa kondensatorki blutujemy, słuchajcie, i to będzie na dzisiaj koniec. Dobra, kondzio mi się obróci. Dobra. I go tutaj delikatnie na tym jest fajno lepiej, ale niestety no one są drogie te, jakiś porządny taki to wiesz, to jest kosztowo dużo niestety, a ja niestety tutaj na kanale nie zarabiam. To co pokazuję to jest to typowo hobby po godzinach w tej chwili już. Rzadko kiedy się coś takiego naprawia, żeby się ta kasa zwróciła. Tak więc tutaj kupno dobrego stereoskopowego właśnie mikroskopu to nie kalkuluje się już w tej chwili dla mnie. Wolę właśnie typowo cyfrówkę, którą gdzieś tam wiesz, wrzucę i to się po prostu wykorzysta. Nie wiem tutaj jak chłopaki używają swoich jakichś tam mikroskopików. C4 i C5. Co my tutaj mamy według pana Chińczyka? Tu C4 mamy 330 piko. To jest przy nodze numer 10. Noga numer 10. Tu mamy 330 piko według dokumentacji. To by się zgadzało. No to bierzemy kolejny tu z tych naszych pasków. Jest 330? Jest! Mamy 330 piko. Super. Najciekawsza zabawa, słuchajcie, będzie jak będziemy sobie na nowo nawijać te cewki, bo ja mogę wykorzystać te, które tutaj mamy z tego zestawu, ale zrobimy sobie cewki takie, jakie proszą w dokumentacji, oczywiście technicznej, od tej kostki. Tak więc będzie fajna zabawa. Dobra, nasz kondzio już wyleciał. To jest 330 pikofaradów. Maluch. Może jeszcze nie aż taki maluszek, ale można powiedzieć, że maluch. I to był 330 piko przy nodze 10. C4. C4 to jest tutaj.
No, dokładnie też tak może być. Powiem Wam, że przygotowuję na naszej stronie internetowej kalkulatory elementów. Tak więc jak ktoś z Was będzie potrzebował obliczyć konkretne elementy, odkodować, jakie są znaczniki, czy to znaczniki cyfrowe, literkowe, czy jakieś inne. Tutaj już kiedyś z Markiem dyskutowałem, Marek już to sobie testował akurat i efekt Markowi się podobał. Tak więc mamy zrobione fajne kalkulatory elementów, jeżeli chodzi o kondensatory, pojemności, rezystory. Jestem w trakcie, bo muszę grafiki podorabiać rezystorków, a dokładniej kody barwne, bo obliczę, ale po prostu, żeby jeszcze ładnie zwizualizować, jak ten rezystor wygląda w kodzie paskowym, no to jeszcze muszę paski mu podorabiać. Tak więc muszę grafiki pasków porobić. Witaj Zdzisiu, siemanko, witamy Zdzisia. Dobra, tego mamy 330 piko wlutowany. C5 kolejny, który tutaj siedzi. Zaraz sobie namierzymy. C5, C6, 220 piko i to jest tutaj z boku od strojenia układu wejściowego. Tu. Czyli też jest 220 piko na układzie. To by się zgadzało. No to szukamy w naszym zestawie 220 piko. Mamy 220 piko na 50 V plus minus 5%. Zaznaczam rozmiar SMD-ków, to jest 805, czyli są to naprawdę malutkie. Chociaż wiadomo, są jeszcze 402 i wersja 200, chociaż te i tak są małe, no ale na tyle są znośne, że jeszcze można je spokojnie, bezproblemowo lutować. Ale jak wiecie, no, są malutkie, no są małe naprawdę, więc tak jak tutaj już Wam pokazywałem, że jak go wezmę, o, na palec, proszę bardzo, tu jest malutki kondensatorek, który trzeba wlutować. I teraz, jak to się mówi, Bartek, weź to wlutuj. No to jest właśnie często ząg, bo przy lutowaniu z gorącym powietrzem na hotejrze no jest duże ryzyko, że można właśnie zbyściu zdmuchnąć, no to jest potem problem z dzisiek. Tak jak mówisz, lekko przydmuchasz i kondensator ucieka. Tak więc tu w tym przypadku w 100% racji, chociaż warto czasami mieć w zapasie albo kupić ze dwa, zamiast jednego, 2 sztuki, 3, bo mówię, czasami się dzieją cuda. Mariusz, wiesz co, teoretycznie tak, chociaż też stosuje się 1206 albo większe, z tego względu, że one mają większą pojemność i na przykład można wykorzystać je jako rezystory mocy, gdzie musi być odprowadzona większa moc na takim rezystorze. Czy na przykład w układach przetwornic, różnego rodzaju właśnie takich zasilaczkach,
tam można zastosować właśnie i spotkać jeszcze 1206 albo tam nie pamiętam 20 coś. Są to większe wersje obudowy i dedykowane właśnie typowo pod miejsca, gdzie gdzie w sumie no, potrzebna jest większa moc, która się gdzieś wydziela, musi być stracona po prostu, więc siemanko, witajcie moi drodzy. Dobra. Mamy ten mały psotniczek 220 piko wlutowany. On był tutaj przy kądziu, to by się zgadzało. I teraz tak, tu mamy taką serię jeszcze 3 kądzi. Zobaczymy, czy mi się uda to wlutować, bo tak mówiłem, dzisiaj chcę live'a typowo 2 godziny, nie chcę więcej. No, dokładnie. C6, C7. To są te malutkie tutaj przy układzie C6, C7. A C8 jest przy diodzie pojemnościowej jako 680 piko. Co my tutaj mamy w naszym układzie? Też jest 680 piko. No to lecimy właśnie 680 piko przy diodzie warikapowej. Tak, tu wam wspominałem na początku live'a, że w tym układzie, tej drugiej płytce, którą właśnie dzisiaj naprawiamy, a raczej ją troszkę przerabiamy, obstawiam 2 rzeczy, które mogą być uszkodzone. Pierwsze, jeszcze walnięty scalak. No, może się zdarzyć. Tak było w tej drugiej płytce. Problem z diodą pojemnościową, która też jest tutaj możliwa, że może być uszkodzona. Tak więc będzie nas czekała wymiana varicapu diody pojemnościowej. Jest to dioda BB910. Trudno spotykana, rzadko w sklepach spotykana, ale jak to się mówi, w związku, że Bartek jest radiowcem, technikiem, mam całe pudełko, woreczek w sumie z pudełka wytargany, prawie 400 diod pojemnościowych BB910 na niskie napięcie, właśnie dedykowane do takich małych radyjek. Dzisiaj też to tutaj miałem wyszukane ostatnio w pudełku, więc można spokojnie budować, słuchajcie, radyjka, projektować. Tak więc mamy tych diod naprawdę dużo. Jeżeli ktoś by no spoko, dokładnie mam tego trochę. Jeżeli ktoś by potrzebował, to chętnie mogę tam, powiedzmy, za piwo odstąpić, jak to się potocznie mówi, tam parę sztuk, bo jest to temat chodliwy. Opowiem wam tak, ostatnio patrzałem, niestety na Allegro czy na jakichś sklepach elektronicznych ciężko spotkać pojedyncze diody pojemnościowe. Często jest tak, że nie ma, tylko na zamówienie, nie ma. Tak więc problemy właśnie z diodami, bo nie wiem, czy to go nikt nie kupuje, czy jak, trudno powiedzieć. Gdzieś teoretycznie tak, ale praktycznie wykorzysta się to.
W związku z tym, że planuję dla Was przygotować kilka fajnych zestawów, takich kitów do składania naszego tutaj designu, nazwijmy to, kanałowego. Będą to nasze płytki, nasza produkcja. Oczywiście płytki zrobione będą w Chinach, ale dostępne typowo na naszym kanale. Tak więc będą to dla Was jakieś tam takie też właśnie radyjka do składania. I między innymi tamte diody będzie można wykorzystać, tak więc tutaj gdzieś spokojnie te elementy wykorzystam, tak więc dla Was po prostu będą dostępne i nie ma tu wiesz, problemów, że będziecie chcieli złożyć radyjko i się okaże, że niestety nie ma takiej diody, czy nie ma takiego elementu gdzieś dostępnego, trudno dostępny, szukacie, nie możecie znaleźć. Takie jest moje założenie. Jest to, Mariusz, tak po prostemu, najprostszym słowem, dioda pojemnościowa zmienia działa jak kondensator w zależności od przełożonego napięcia. Jeżeli masz jakieś konkretne napięcie, to ta dioda ma konkretną pojemność. Jest to w granicach w zależności od, wiadomo, od diody, ale masz tą pojemność na przykład tam w przedziale, powiedzmy od kilku pikofaradów do kilkunastu, kilkudziesięciu, a czasami do kilkuset pikofaradów, w zależności od przełożonego napięcia do tej diody. Tak więc tu w tym przypadku mówię, jest to bardzo fajny element, bardzo ciekawy, używany w głowicach telewizyjnych, używany w głowicach radiowych, wszędzie tam, gdzie strojenie odbywa się na przykład potencjometrem bądź cyfrowo, czyli napięciowo, tam się stosuje właśnie w układach wysokiej częstotliwości właśnie diody pojemnościowe. Tak, tutaj na naszym schemacie jest właśnie dioda pojemnościowa, tu w tym przypadku, gdzie samo strojenie właśnie odbywa się po prostu napięciem przełożonym tutaj do układu, a żeby wyzerować pojemność, a cofnąć skalę, jest tutaj zrobiony reset, zwierając typowo zasilanie, czy tam tę funkcję resetu, resetujemy napięcie przez rezystor, wbija nam tutaj na diodę, określają jej powiedzmy początkową pojemność i zakres radiowy wraca nam na przykład na początek skali. Teraz tak, zostały nam do wlutowania, słuchajcie, dwie pojemności. Ale to sobie, słuchajcie, wlutujemy już następnym razem. Tak więc na dzisiaj, moi drodzy, już nic więcej nie będziemy robić. Mamy naszą płyteczkę na tyle, na ile się udało, to ją, słuchajcie, ogarnęliśmy. Zostały nam jeszcze cewki, które będziemy na nowo nawijać. Nawiniemy je na malutkich wiertełkach, 3-4 mm wiertełku. Płytka w tej chwili z kądziami wygląda tak. Wszystkie kądzie, jak widzicie, są na nowo wlutowane te SMD-ki, tutaj przy tej części radiowej. Tej części wzmacniaczowej tutaj nie tykałem, bo to działało akurat. Tu się skupiamy na tej części radiowej i tą część całkowicie ogarnialiśmy na nowo. I zostały nam, jak widzicie, dwa kądzie jeszcze. Do tego musimy te dwie cewki powietrzne tutaj wstawić. Jedna jest tutaj przy części strojeniowej, druga jest tutaj przy L3, przy części antenowej. Ale tak jak wspominałem, kwestia jest taka, że niestety pan Chińczyk wartości dał odwrotnie. 70 powinna być tu, 78 powinna być tu. Tak jak Wam to pokazywałem w dokumentacji technicznej z samego tego układu TDA 7088T. Tam jest właśnie to w miarę dobrze pokazane. Weryfikowałem jeszcze parę innych układów. Tam też są właśnie podobnie polutowane te ceweczki. Tak więc w tym radyjku nie wiem wiadomo czemu pan Chińczyk te cewki zrobił odwrotnie. Nie wiem, czy jako psikus, żeby utrudnić składanie, trudno powiedzieć. Niestety tester mi tych cewek dokładnie nie chce zmierzyć. Pokazuje, że są ich indukcyjność bardzo, bardzo mała.
Tak więc nawiniemy sobie według dokumentacji te dwie cewki, słuchajcie, na nowo. Nie będziemy się tutaj męczyć, kombinować, że coś nam nie chce działać, bo to są, mówię, dwie zwykłe, małe cewki powietrzne, tak więc będziemy je nawijać na nowo, na spokojnie, słuchajcie, i mam nadzieję, że jak wymienimy, odpalimy, układ zadziała. I jeżeli nie, wymienimy sobie scalaka na nowego, tak jak w poprzedniej płytce, i to nam zadziałało. I mam nadzieję, że po lekkim zestrojeniu cewkami radyjko będzie łapało, tak jak tamten łapało nam cały zakres UKF-u, i będę mógł już to odłożyć, temat zamknąć, że widz będzie mieć naprawione te obie płytki, będą mu działać, a ja będę mógł się skupić na prawą akurat jego wzmacniacza mocy FUS, tam 442, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc, moi drodzy, na dzisiaj by to było koniec, nie będziemy już nic więcej lutować. Tak więc serdeczne dzięki za takiego szybkiego live'ika, że się pojawiliście, tutaj nasze stare grono na naszym czacie. Tak więc serdecznie dzięki Wam, moi drodzy. Dzięki za subskrypcje, za łapki, za komentarze pod materiałami. Dzięki za postawione kawy, dzięki za postawione tipy. Tak więc serdecznie dzięki i, moi drodzy, widzimy się w kolejnym ciekawym live'ie, prawdopodobnie już jutro. Będziemy sobie tą płyteczkę kończyć, dzisiaj po prostu już nie mam czasu. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, moi drodzy, cześć, hej. We're not back in town, no